Cześć, fajnie, że z nami jesteście. Ja zabrałam Was dzisiaj do Pucka. Nie wiem, czy byliście w tym miasteczku wcześniej, ale postanowiliśmy wykorzystać fajną pogodę po zajęciach warsztatowych, żeby się trochę przejść po okolicy, pokorzystać ze słońca i zobaczyć, jak się zmienia miasto. Przy czym to nie jest tak, że ja tutaj rekreacyjnie przyjechałam, tylko razem z fantastycznym zespołem prowadzimy warsztaty profilaktyczne w liceum. To jest szkoła, do której uwielbiam przyjeżdżać, bo jest bardzo otwarta na potrzeby uczniów i na to, co uczniowie zgłaszają. Bardzo dużo ciekawych inicjatyw też podejmują. A w tym roku rozmawiałam m.in. o depresji. I sobie myślę, że to jest bardzo ważny temat, co też widać na warsztatach, bo bardzo dużo uczniów zostaje z nami w sali, zadaje dodatkowe pytania w trakcie warsztatów, dzielą się swoimi doświadczeniami, mówią o różnych historiach swoich lub z otoczenia. I tak sobie myślę, że to z jednej strony fajnie, bo to buduje warsztat i super, że pytają, że szukają odpowiedzi, że razem z nami zatrzymują się przy tym, gdzie szukać pomocy, jak rozpoznać, czy potrzebujemy pomocy. Razem próbują też uchwycić takie czynniki chroniące przed depresją, a z drugiej strony sobie myślę, że tak wiele młodych ludzi doświadcza depresji, że to według statystyk jest około 30% w zależności od raportów, ale też na przykład ponad 1300 dzieci i młodzieży w zeszłym roku do listopada podjęło próbę samobójczą i to mówię o próbach samobójczych, o których wiemy, bo jest też sporo niezgłoszonych. Więc temat jest szalenie ważny, a jednocześnie dostępność pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej czy psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży, chociaż myślę, że dla dorosłych niestety też, jest bardzo trudna. Są bardzo długie terminy oczekiwania, także na wizyty prywatne. Więc mam nadzieję, że tutaj coś się zmieni w niedalekiej perspektywie czasowej i każdy, kto będzie potrzebował takiego wsparcia czy pomocy, będzie mógł ją otrzymać. Dzień dobry, dzień dobry. Jestem właśnie w Marinie i wybieram się na wycieczkę wzdłuż rzeki. Tu mamy najwyższy kawałek mariny. Jeden z tych budynków, które są tu w okolicy, ma też plakietkę na sobie, że jest najwyższym na świecie budynkiem mieszkalnym. A ten taki, który przypomina zawijas, jakoś mi się dziwnie kojarzy z jedną wieżą w Szwecji. No i najwyraźniej dojechałem do końca świata. Nie ma drogi dalej, więc trzeba będzie wracać. Jak zapytacie mnie, czy to częsty problem w Dubaju, że nagle się okazuje, że nie ma chodnika albo drogi, jeszcze jak. Właściwie co chwila jest taka sytuacja. Zazwyczaj da się coś znaleźć, tylko kończą się w środku niczego. Okazało się, że musiałem się cofnąć do najbliższego budynku i wtedy podjechać drogą 100 metrów, żeby dotrzeć z powrotem do ścieżki rowerowej. Ale i tak nie prowadzi ona do mostu, który jest na drugiej stronie kanału, więc idę tam sobie pieszo i po drugiej stronie zdobywam kolejny rower. Rowery jeszcze tutaj mają tą cechę, że jak się ma abonament Caring Plus, który kosztuje 19 dirhamów miesięcznie, to mam nieskończoną liczbę przejazdów rowerowych za darmo, pod warunkiem, że każdy z nich kończy się w 45 minutach. Więc trochę tak jak z Veturilo w Polsce, bardzo opłaca się co jakiś czas podjechać na jakąś stację. Polecam też nie popełniać mojego błędu. 15 minut na słońcu to już dosyć, żeby skóra się zaczerwieniła, więc zdecydowanie krem do opalania na każde wyjście w tej chwili. Myślę, że łatwo czasem o takie wrażenie, że w Dubaju to w ogóle nie ma meczetów, nie ma islamu, niczego takiego. Ale jak zaraz będzie widać za mną, meczety czasem są. Nawet w tych dzielnicach z wieloma wieżowcami. Czy marina jest widowiskowa? Jasne, że jest. Ale czy tu mam jakieś miejsca, dla których chciałbym na przykład przyjść sobie zjeść albo coś w tym stylu? Nie bardzo, szczerze mówiąc. Więc jadę za chwilę z powrotem do siebie na osiedle coś zjeść. Najpierw człowiek ma takie, że co to w tej marinie to nic nie ma sensu nigdzie iść, a potem patrzy, o widzę kuchnię gruzińską. No dobra, to może jednak wpadnijmy. No to zobaczmy. Wszedłem, zobaczyłem ceny, wyszedłem. Okazało się, że jednak aż tak bardzo nie chcę gruzińskiego, żeby za danie i za napój płacić jakieś 80 dirhamów. No nie, to jednak jeszcze nie ten moment. Więc chyba sobie pójdę do wietnamskiej knajpki na moim osiedlu.
Trwa właśnie burza piaskowa, a przynajmniej tak to tutaj nazywają, bo generalnie wygląda po prostu jak mgiełka, ale faktycznie na balkonie osadziło się trochę piasku przez ten czas. Ale nie wygląda to tak, jak się spodziewałem, że wszystko będzie żółte, wiatr w każdą stronę. Nie, raczej jakby to była po prostu mgła. Ewidentnie mamy w tej chwili tydzień wietnamski. Właśnie wybieram się ze znajomymi do innej knajpki wietnamskiej u nas na osiedlu, Hanoi. Zrobiło się całkiem wilgotno na zewnątrz, a efekt, który pewnie ciężko zobaczyć, jest taki, że na szybie w tej chwili mamy coś, co przypomina rosę. Trochę lepiej widać to z balkonu. I gdy wyjdzie się na zewnątrz, to w tej chwili problem jest taki, że oddycha się ciężej. No ale właśnie, to wcale nie chodzi o ciepło z tym, jakie tu są upały w lecie, jak ciężko tu znieść lato, tylko o wilgotność. To wilgotność jest największym problemem. Co wydaje się dosyć dziwne, jak sobie pomyślimy, że jesteśmy na pustyni. No bo co nam się kojarzy z pustynią? Duże amplitudy temperatur, niska wilgotność, jakieś takie rzeczy. A okazuje się, że w przypadku Dubaju to nie. Lato tutaj jest przede wszystkim wysoką temperaturą i wysoką wilgotnością. Kiedy jest się pasjonatką wykorzystywania książek, picturebooków, literatury dziecięcej, baśni w pracy z dziećmi, nastolatkami, osobami dorosłymi i trafia się na super księgarnię, która jest polecana przez innych znajomych, no cóż, to się musiało tak skończyć. Wybraliśmy się dzisiaj ze znajomymi do Ibn Battuta Mall, czyli do takiego tematycznego centrum handlowego, które mieści się w południowym Dubaju. Co to oznacza tematyczne centrum handlowe? To takie miejsce, gdzie sklepy są całkowicie normalne, ale wystrój różni się trochę od takiego zwykłego centrum. Seems like you can get your name in Arabic. Akurat tutaj to miejsce jest na cześć arabskiego podróżnika z okresu średniowiecza, Ibn Batuty, który odwiedził całkiem spory kawał świata. Więc wymyślono sobie, że w tym centrum będą alejki i tak zwane korty, które nawiązują do poszczególnych krajów, które odwiedził. A co w tych kortach jest, to właśnie widzicie. Jest to chyba moje ulubione centrum handlowe w mieście, bo zazwyczaj nie ma tutaj specjalnych tłumów, a jednocześnie jest całkiem sporo ze sklepów, które lubię. Dzień dobry, cześć Klakierku. Cześć. Się nie widzieliśmy kawałek czasu. Oj, przeszkadzam ci.
Nie no, głaszcz mnie człowiek, głaszcz mnie. O Janki, jakie słodkie. O, no tak to można, nie? Klakiełek przyszedł.